znacie. No widać. Rano się było suchutko było. Suchutko. No i dobrze, no i dobrze. No i dobrze. Super. No i dobrze. Czyli jeden problem z głowy. Dobrze. I teraz tak, wytłumacz jak komu głupiemu, czyli jak mnie, o co chodzi z tymi kulami. W Citroenie jest taki element, który się nazywa elementem hydrauliczno-pneumatycznym. W tym elemencie znajduje się i sprężyna, i amortyzator. Na sprężynie pracuje ten gaz, który jest w środku, i przepona z siłownikiem, którym jest ciśnienie, które powoduje to, że ta przepona się rusza, krótko mówiąc, spełnia rolę sprężyny. Tu dalej jest tak zwany amortyzator, którym przepływa ten płyn w tę i z powrotem, czyli jest amortyzator dwustronnego działania i powoduje to, że samochód ma tłumienie. Czyli w takim małym elemencie jest i sprężyna, i amortyzator. Siłownik jest po to, żeby ustalić pewną wysokość samochodu razem z czujnikiem, który jest tu i ustala wysokość hydraulicznie. I cały element, który jest, że tak powiem, elementem zawieszenia, jest w tym elemencie. Teraz tą kulę, w nich to co się dzieje, to ubywa gazu. Gaz na skutek tego, że następuje dyfuzja w gazach, czyli krótko mówiąc spada pewne ciśnienie, dochodzi do tego, że to ciśnienie jest za małe, czyli krótko mówiąc, tak jakbyśmy tą sprężynę mieli znacznie krótszą. To, co my robimy, wbrew temu, co fabryka tu przewiduje, to odcinamy ten nypel, napełniamy tutaj gazem z powrotem do takiego ciśnienia, jak jest, i wszystko wraca do normy. Dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, że przede wszystkim ten element jest bardzo drogi. Ile kosztuje? Kosztuje około 650 zł fabrycznie. Ale za wszystkie 4. Za jedną. Okej. Za jedną. Są zamienniki, które są znacznie tańsze, ale one nie mają tych parametrów. O co chodzi? Ta przepona w tym oryginalnym elemencie jest zrobiona przez Citroena, Airbusa i Toyotę, bo w Toyocie też są takie kule, w tych terenowych Toyotach, nie wiem w których dokładnie, ale są i też żeśmy to regenerowali. Jest to przepona, która jest trzywarstwowa, jest rzeczywiście wysokiej jakości i po 200 dopiero tysiącach, czy po 5 latach zaczyna być słaba, ale przepona jest nadal bardzo dobra, tylko gazu brakuje. I to, co my robimy, nawiercamy ten element, gwintujemy, wprowadzamy gaz do takiego ciśnienia, jak jest, i następną, że tak powiem, 200 tysiącach i 5 latach utrzymujemy taką samą kondycję tego samochodu. Bo mówię, te wszystkie podróby, które są, nie spełniają tych wymogów. Jest może tam jakieś firmy, które są rzeczywiście markowe, które robią, ale to wtedy już jest też bardzo drogie. To, co zrobimy, to odkręcamy tą kulę. Aha. A czy da się sprawdzić, czy ona jest sprawna Tak, bez odkręcania? Nie, trzeba ją odkręcić. Bez odkręcania nie. Możemy tylko zobaczyć, że samochód na przykład jest sztywny, prawda? Okej. Znaczy, powiem Ci tak, ja jeżeli chodzi o te C5, to ja mam takie zdanie, że one niektóre są twarde, a niektóre są pływające. Jak mój własny osobisty brat, który jeździ C5, który wymieniał kule na zamienniki, przejechał się tą, to powiedział: o, ja bym chciał, żeby tak moja jeździła. Bo może być tak, że to jest wersja tak zwana Hydroactive bez Hydroactive Plus. Hydroactive Plus ma tu jeszcze dwie gruszki, które powodują to, że jest zmienna ta charakterystyka w zależności od jazdy. Czyli może być tak jazda sport i może być normalna.
ten ma tylko tą... Nie, tą on tego też nie ma, ale właśnie zastanawiam się, czy to nie wynika z tego, że on te gruszki sobie wymieniał kiedyś na znaczy na takie zamienniki. One, Po 120 zł. Nie chcę nikomu mówić, że tak powiem, no nie wiem, nie będę wymieniał marek, ale ta oryginalna gruszka, jak się zostanie napompowana, jest ok. Natomiast te nowe nawet gruszki, które są w zamiennikach, nie spełniają warunków technicznych takie, jak powinny No dobra, mieć. moich też. Oczekiwań. Teraz Słuchaj, czy bierzemy tę gruszkę. rozumiem, że bierzemy tak, gumówkę, ucinamy ten nypel i zwiewamy. Ja pokażę to, ja pokażę to może inaczej, dobrze? Dobra. Teraz bierzemy tą gruszkę. Pod jakim ciśnieniem jest to powietrze tam? Więc Znaczy powietrze, azot, tak? azot. Normalnie normalnie to zależy oczywiście od wersji samochodu. Kombi ma inaczej, sedan ma inaczej, ten Hydroactive Plus ma też inaczej, bo ma jeszcze te dwie gruszki. Także jest rzeczywiście tych różnych ciśnień wiele. Natomiast ta w tym samochodzie, ponieważ to jest kombi, jest 44 atmosfery. Zobaczymy, ile ona ma w tej chwili. W Tesco widziałem takie urządzenie ostatnio, nie? Ma 30 atmosfer. A ile powinno być? A powinno być 44. Czyli jak biorąc pod uwagę to, że 44, no to jest 60% niecałe, prawda? Tego, co powinno być. Teraz tak, to co my robimy, wbrew temu, co fabryka przewiduje, bo poprzednie gruszki wszystkie dawały się pompować, natomiast tutaj zrobili tak, żeby tu napisane jest nawet, żeby nie pompować. Tę gruszkę, Ale jest napisane po francusku, więc nie wszyscy muszą wiedzieć. tak. Co robimy? Robimy tak, że tę gruszkę, tak jak już żeby nie przedłużać, wkręcamy w to urządzenie, które jest, że tak powiem, taką konstrukcją, no, można powiedzieć, moją. Włączamy. I tam to pod tym ciśnieniem będzie huk? Nie będzie huku. To sobie spryskujemy, żeby nie było, że tak powiem, tarcia. I teraz w tym momencie wychodzi ten gaz, prawda? To jest taka pierwsza operacja, którą robimy. Dobra, a powiedz mi jeszcze, co by się stało, jakbyśmy tego nie zrobili? Jakbyśmy jeździli. Tam jest u mnie w salonie, i to pokażemy, gruszka, która jest rozcięta. Jeśli w gruszce jest za mało ciśnienia, to tam jest taki, jak gdyby takie trzy ząbki i ta przepona, jak dotyka za długo do tej osłony, to się przecina, żeby, krótko mówiąc, gruszka, która już ma mało gazu, żeby się skończyła, że tak powiem. Jasne, tak? gwałtownie. Tak sobie A tę przeponę się da wymienić? Nie. Nie. Czyli- O ile przepony można było wymieniać w takich gruszkach, które były w DS-ie i Aha. w SM-ie, że była rozkręcana, tu wkładało się przepony i skręcało się, napompowywało się gazu i było ok. Odeszli od tego, no wiadomo, że to jest dosyć skomplikowane, nie w tym kierunku powinniśmy iść może, ale może nie bez sensu, bo jak myjemy pojemniczki po jogurcie, zużywając parę litrów wody, no to może jest bez sensu, prawda? Tyle stali zużywamy bez sensu. Następną operacją, którą robimy, to jest to, że gwintujemy tutaj ten element, żeby już skrócić proces, to tu gwintujemy ten otwór
który żeśmy przedtem zrobili, prawda? Oczywiście po kolei gwintownikami dwójką i trójką. Potem, żeby było wszystko czyste i idealne w środku, to wyciągamy te... A, magnesik, tak się właśnie Tak zastanawiałem, co z jest. tymi farfoclami. Wszystkie farfocle, żeby nie było, że tak powiem, tego, że te farfocle mogą tam sobie fruwać i żeby niszczyły tą przeponę, która jest bardzo cenna, bo ona jest rzeczywiście wysokiej klasy. Wyciągamy sobie te wszystkie farfocle, prawda? Także oczyszczamy ją do końca i rzeczywiście mogę powiedzieć, że nawet bez wyciągania tych farfocli czasami żeśmy robili i to wytrzymywało jakiś czas, więc to nie jest aż tak Czyli to jest technologia dopracowywana przez lata. dopracowana przez lata. Następnie już mamy tą gruszkę nagwintowaną, zrobioną tak jak należy. Wkręcamy ją tu, żeby cały czas mieć pod kontrolą ciśnienie, żeby nie było tego, że w gruszce może być inne ciśnienie niż tu pokażę na zegarach, bo może A, tak to być. butla zaza tam jest. Wkręcamy tak zwany nypel. To jest taka technologia Hagen Schildkamp, która robiła to do gruszek zielonych, czyli do tych gruszek, w których można było, że tak powiem, odkręcać ten nypel. Nie wiem, nie widzę tutaj, nie mam takiej gruszki, ale w każdym razie wkręcało się ten nypel i można było mieć to samo, ten efekt. Myśmy to przerobili do gruszek właśnie do C5. To urządzenie, o co chodzi? Chodzi o to, że w tym miejscu mamy cały czas ciśnienie takie jak powinno być, prawda? Czyli krótko mówiąc, tu włączamy to do gruszki. Czy to, co robicie, jest kolizyjne? Znaczy w sensie, czy zdarzyły się tutaj, że coś się urwało, poszło, komuś rękę złamało, oko Nie, wybiło? jeszcze nie było Okej. sytuacji, więc możemy być spokojni. Teraz tak, tu jest butli azot, tu jest reduktor. Z reduktora puszczamy ciśnienie takie jak powinno być, czyli tak jak żeśmy mówili 44 atmosfery. Tutaj mogą być pewne niedokładności związane z tym, że tak mniej więcej puszczamy tyle, ile należy. Zakręcamy i patrzymy, ile. No musi to dojść oczywiście. O, już sobie dochodzi to ciśnienie. O, doszło, prawda? A, tu jest jeszcze. Mamy 44 atmosfery. Aha. I teraz trzeba paluszkiem przytrzymać, tak jak Teraz tata uczy. paluszkiem to przykręcamy. Nie jest łatwa operacja, ale nic nie ma za darmo. Jak chcemy 600 zł oszukać Citroena, musimy na to pracować. O. I już w grudce mamy tyle, ile trzeba, prawda? Tu żeśmy spuścili Oki, faktycznie. ściśnienia, 45 plus minus, to jest tam zawsze dyskusyjne. Citroen przewiduje 2 atmosfery, że tak powiem. Ile mniej więcej taka regeneracja kuli kosztuje? Bo to się tak, czy to się tak nazywa, regeneracja sfery? No tak można powiedzieć, jeśli biorąc pod uwagę, że zamienniki kosztują powyżej 200 zł, oryginał kosztuje 650 zł, to my za to bierzemy 170 zł. Okej. Może to jest dużo, jak się patrzy w tej chwili, natomiast... Znaczy, no, tyle kosztuje amortyzator chiński, nie? Tak, więc właśnie o to chodzi. Tu jest taki moment, który musimy wykręcić ten przyrząd. To ja w tym momencie szerszy plan, proszę Nie, bardzo. tu już jest wszystko pod kontrolą. Ciśnienie jest tak jak należy. Kręciliśmy, to zostaje. Aha. To zostaje, prawda? Teraz spuszczamy ciśnienie. Odkręcamy tę gruszkę.
Tu jeszcze robimy taką operację, która żeby było pewnie, prawda? Sprawdzamy takim sprayem, który służy do sprawdzania ciśnień różnych tych. Patrzymy, czy bąbelki nie lecą. No nie lecą, więc jest wszystko ok. Jeszcze, żeby na wszelki wypadek było wszystko wysokiej klasy, to jeszcze Pół obrotu jeszcze, tak? dociągamy, Mhm. tak żeby to już nie było żadnych problemów, bo może tak być. Przecieramy to. Jeszcze raz sprawdzamy, czy przy tym dociąganiu nie nastąpiło, bo o co chodzi? Prostopadłość otworu gwintowanego razem z tą płaszczyzną musi być idealna, bo jeśli to będzie trochę krzywe, to ta uszczelka, To jest jakaś tu gumowa jest, uszczelka, tak? to jest taki o-ring, prawda? Jest, okej. Żeby on się mógł dobrze dopasować, a jeszcze żebyśmy mogli uszczelnić dodatkowo, to ta powierzchnia, że tak powiem, się tak wcina, prawda? To jest rzeczywiście genialny pomysł Holendrów, którzy to zrobili, a ja to, że tak powiem, tutaj rozwinęłem do tej C5. Zmywamy, żeby było ładnie. Zakładamy taką czapeczkę, żeby nie rdzewiało. Możemy jeszcze napisać datę, kiedy to było robione i mogę powiedzieć, że tutaj mam takie gruszki, które były 3 lata temu pompowane i nic nie ubyło. Jest to o tyle może fajne, że w porównaniu z gruszką, która jest takim zamiennikiem, o, jest. To jest taki zamiennik, który jest przede wszystkim znacznie cieńszy materiał. No ale ma hologram, no. Tak. Nie ma takiej przepony jak ten oryginał. Możemy tam pokazać, jak ta gruszka wygląda po rozcięciu. A masz jakąś otwartą? Tak, jest i zaraz to pokażę. No i koniec już? operacji. Możemy jeździć następne 3 lata, 200 000 i nic się nie będzie działo. Czadowo. Dobra, to pokaż mi jeszcze tą sferę, gruszkę. Jak wy na to mówicie? Jak wolno na to mówić? Kule jeszcze żeśmy mówili, ale w stanie wojennym był problem, bo jak żeśmy przejeżdżali od bramki do bramki, to co pan wiezie? Kule. No i w tym momencie była Czyli sfery. tak, więc lepiej może stanie. Stare czasy. A, jest przecież, kurde, my żeśmy się tu... Mamy taką gruszkę rozciętą. Żeby było można dokładnie powiedzieć, to tak jak żeśmy mówili, może ja zdejmę beret. Eksponat, tak. Dobra, ja będę dotykał. A, i to jest taka... To jest ta przepona, która jest tym miodem, że tak powiem, bo do tego dochodzili wiele lat, od można powiedzieć 55 roku. W końcu mówię, doszli do perfekcji. Jak doszli do perfekcji, to przestali to robić. Ale mają teraz coś nowego, tylko nie Tak, to nie to. Może, bo sprzedali to podobno Mercedesowi. I tak, cała czapka jest zrobiona, wytłoczona i tak dalej, to już tego. Tu jest to, co mówiłem, ten element, który ma tutaj takie zadry, o, może tego nie widać, o. ale Tak. sprytne, ale wredne. Wredne. Tu są I takie jak- ząbki, które mają przedziurawić przeponę. Jak pies. No? I teraz jak to dochodzi do tego, mało jest ciśnienia, prawda? Tutaj już w tym miejscu brakuje ciśnienia, to ta przepona obija się o te ząbki, żeby nie nastąpiła eksplozja jakaś. Tak sobie to Citroen wymyślił. No ale oprócz tego, wiesz, wyrzucasz jeden element, musisz kupić nowy, no to nie jest takie no, złe. to chodzi, Czyli żeby- tak, z tej strony mamy ten płyn żółto-zielony, a z tej tak. strony mamy azot. A tej strony mamy azot. I teraz jeszcze jedna rzecz, która tu jest bardzo fajna, o której żeśmy wspomnieli, ale nie do końca.
to tu, no może nie widać, tu jest amortyzator dwustronnego działania. Jest on bardzo precyzyjnie zrobiony, bo to jest element ze spieku. Tu są blaszki stalowe, które powodują to, że ten amortyzator działa. On jest bardzo Czyli precyzyjnie on jeszcze dodatkowo... ustawiony. Mało tego, w amortyzatorze mamy tam te, nie wiem, 100-200 mililitrów tego oleju. Natomiast tu ten olej cały czas przepływa. W związku z tym nie dosyć, że on go tłucze, ten zaworek, to jeszcze cały czas jest czysty, czyli sprawność tego amortyzatora cały czas jest taka sama. To, co że w wielu tam przypadkach bywa, że amortyzator się zagotował. Co to znaczy? Ten olej się zagotował na skutek jakiejś pracy, nie wiem, tam w rajdzie Paryż-Dakar, a tu się na przykład nie zagotuje. To, co właśnie Citroën wygrywał w wielu tam imprezach, tak jak rajd Marokka czy jakieś inne, przez to, że te amortyzatory cały czas były sprawne. No i to działa. Mało tego, jeszcze w oryginale to jest zrobione z wysokiej klasy materiałów, czyli krótko mówiąc... A to czekaj, to w zamienniku też jest ten amortyzator? Jest też, tylko on nie jest taki, okej. takich materiałów. Umówmy się, to oryginalne to jest troszkę inny materiał, czyli ten amortyzator też w tym oryginale znacznie lepiej będzie działał. Czadowo. Czyli co? Jeden zregenerowany, założycie mi ten, który zregenerowałeś, czy, czy te, które miałem? Założymy te zregenerowane i poczujesz różnicę. Tam i tak Może było będzie- dobrze. Może będzie sugestia, może być, na pewno będzie lepiej. Okej. Bo jeśli 30% żeśmy zmniejszyli sobie sprawność tego działania, to jak zwiększymy o 30%, to będzie fajnie. Nie? Czadowo. Dziękuję. Dziękuję.